Serdecznie zapraszam do odcinka 58 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Renesans okultyzmu, część 3. W poprzednim 57 odcinku opowiedziałem o Orderze Czarnego Orła. W tym odcinku opowiem o wpływach kabalistycznych w XVIII-wiecznej masonerii. Oto słowa skierowane do kandydata do inicjacji do stopnia różokrzyżowego w loży Umowa Społeczna. Ten stopień, który obejmuje zakon doskonałych masonów, został ujawniony przez brata Rosenkrautza, który przejął go od kabalistycznego skarbu doktora i rabina Nimufa, przełożonego synagogi w Leiden w Holandii, który zachował swoje cenne tajemnice i szaty, które zobaczymy w tej samej kolejności, w jakiej umieścił je w swoim tajemniczym Talmudzie. Wiadomo jest, że w XVIII wieku powstało Stowarzyszenie Magów Różokrzyżowych we Florencji, która w XV wieku była częściowo, jeśli nie w całości, złożona z mieszkańców Wschodu. W 1782 roku angielski mason pisze: znalazłem dość ciekawy dokument w Algierze w języku hebrajskim odnoszący się do Stowarzyszenia Różokrzyżowców, które obecnie istnieje pod inną nazwą, ale w tych samych formach. Mam nadzieję ponadto, że zostaną dopuszczony do ich wiedzy. Przeciwnicy wpływów kabalistycznych w masonerii często twierdzą, że Rzymianie nie mogli odgrywać żadnej istotnej roli w masonerii w XVIII wieku, dlatego że nie byli przyjmowani do lóż. Takiemu twierdzeniu zaprzecza artykuł z The Gentleman's Magazine stwierdzający, że Rzymianie przyjmowani są do masonerii. Delichet podaje przykład Rzymianina Dawida Mosesa Herza, przyjętego do londyńskiej loży w 1787 roku. Autor dzieła Masoni Zmiażdżeni, opublikowanego w 1746 roku, stwierdza, że widział 3 Rzymian przyjętych do loży w Amsterdamie. W kontynentalnej loży Melchizedek niechrześcijanie byli otwarcie przyjmowani i stopień Różokrzyża zajmował tam najważniejsze miejsce. Najwyższymi stopniami tego rytu byli wtajemniczeni bracia z Azji, mistrzowie mądrości i królewscy kapłani, znani też jako stopień Melchizedek lub prawdziwi bracia z Różokrzyża. Centrum tego zakonu, określonego również mianem braci azjatyckich, znajdowało się w Wiedniu, a przywódcą był niejaki baron von Eckhofen. Uważa się, że bracia azjatyccy są kontynuacją braci złotych i różokrzyżowych. Odrodzenie XVII-wiecznych różokrzyżowców zostało zorganizowane w 1710 roku przez saksońskiego księdza i alchemika Samuela Richtera, znanego pod pseudonimem Sincerus Renatus. Uważa się, że Richter, zanim został pastorem luterańskim w Hartmannsdorf koło Landeszat na Śląsku, pracował jako nauczyciel w rodzinach szlacheckich. Studiował medycynę i teologię w Hall. Do zakonu braci złotych i różokrzyżowych mogli należeć jedynie masoni w stopniu mistrza i miał on charakter alchemicznej sekty. Członkowie zakonu praktykowali ortodoksyjną pobożność, zajmując się przy okazji kabałą, alchemią i magią. Deklarowali również cel zjednoczenia z Bogiem oraz dążyli do zrozumienia i opanowania tajemnic natury. Powracając do braci azjatyckich, ich prawdziwe pochodzenie jest niejasne. Kolejna nazwa braci, rycerze i bracia świętego Jana Ewangelisty, sugerowała inspirację joanicką i była ewidentnym oszustwem, gdyż przyjmowani byli zarówno Rzymianie, jak i Turcy, Persowie czy Ormianie. Delichet opisuje organizację zakonu braci azjatyckich, która okazała się całkowicie judaistyczną.
najwyższe kierownictwo nazywane jest Małym i Stałym Sanhedrim Europy. Imiona zatrudnionych członków loży, ukrywane przed podwładnymi, są hebrajskie. Znaki trzeciego głównego stopnia, to jest różokrzyżowego, są Urim i Tumim. Zakon ma prawdziwe tajemnice i wyjaśnienia moralne i fizyczne, hieroglifów bardzo czcigodnego zakonu masonerii. Wtajemniczony musiał przysiąc absolutne poddanie i niezachwiane posłuszeństwo prawom zakonu i przestrzegać tych praw aż do końca życia, nie pytając, kto je nadał i skąd pochodzą. Delichet wyjaśnia, że kto przekazał zakonowi tak zwane tajemnice, jest wielkim i podstępnym pytaniem dla tajnych stowarzyszeń. Jednakże wtajemniczony musi pozostać na zawsze w zakonie i nigdy nie dowie się o tym, a nawet nie odważy się o to zapytać. Ponadto musi obiecać, że nigdy o to nie zapyta. W ten sposób ci, którzy biorą udział w tajemnicach zakonu, pozostają mistrzami. Wyraźnie widać, że zakon braci azjatyckich, podobnie jak zakon ścisłego przestrzegania, miał ten sam system ukrytych przełożonych, to samo ślepe posłuszeństwo dla nieznanych reżyserów. Pod przewodnictwem tych rozmaitych sekt fala okultyzmu przetoczyła się przez Francję i wszędzie ich loże stały się ośrodkami nauczania kabały, magii, wróżbiarstwa, alchemii i teozofii. Masońskie obrzędy przerodziły się w ceremonię wywoływania duchów, a kobiety dopuszczone teraz do nich krzyczały, mdlały i wpadały w drgawki oraz poddawały się eksperymentom najstraszniejszego rodzaju. Dzięki tym okultystycznym praktykom iluminaci francuscy z czasem stali się trzecią potęgą masońską w historii Francji, a rywalizujące zakony dostrzegły celowość połączenia sił. Tak też w 1771 roku doszło do połączenia wszystkich grup masońskich w nowej loży Amis Riunis. Założycielem tej loży był Salvalette de Langes, strażnik skarbu królewskiego, wielki oficer Wielkiego Wschodu i wysokiego wtajemniczonego w masonerię, orientującego się we wszystkich tajemnicach, we wszystkich lożach i we wszystkich intrygach. Aby dokonać zjednoczenia, Salvalette uczynił swoją lożę mieszanką wszystkich systemów sofistycznych, martynistowskich i masońskich. Jako przynętę na arystokrację organizowano bale i koncerty, podczas których adepci, mężczyźni i kobiety tańczyli i ucztowali lub śpiewali o pięknie swojej wolności i równości. Ludzie ci nie wiedzieli, że nad nimi kryje się tajemniczy komitet, który planował rozszerzenie tej równości poza lożę, od zamków do chat, od markizów do mieszczan jednakowo. No cóż, masoneria, niegdyś reprezentująca cechy murarzy budowniczych i architektów, w XVIII wieku stała się siedliskiem okultyzmu, przesądów i zabobonów, opartych głównie na rzymskiej kabale. Do grona masonerii zapraszano głównie łatwowierną i bezkrytyczną arystokrację, mamiąc ją wizjami wolności i równości, do których wkrótce dołączono słowo braterstwo. Masoneria stała się wyraźnie sektą okultystyczną, nie mającą nic wspólnego z hasłami głoszonymi w jej konstytucji. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 58, w którym opowiedziałem o zakonie braci azjatyckich. Serdecznie zapraszam do odcinka 59 pod tytułem Renesans okultyzmu, część 4.